To jest film o rowerzystach na chodnikach i pasach. No nie wolno tak rowerem. Aha, to zejdę. Albo nie. Rowerem nie jeździmy po chodniku i po przejściu, proszę pana. No ale jak widać, mandaty się nie sypią za to. Żartuję, nikogo to nie obchodzi, nawet policji. Tak samo jak te śmieszne flamasterki. A to jest parkowanie na skrzyżowaniu Też, ale pisze skrzyżowanie. i kosztuje to 500 zł i 5 punktów karnych dzisiaj. Tu mamy pojazdy parkujące na skrzyżowaniu przed przejściem oraz zostawiające mniej niż 1,5 metra miejsca dla pieszych. A tu mamy chodnik, z którego w ogóle nie da się korzystać. Sprzedam. W ogóle. Tutaj też jest droga dla pieszych. Widać to po znaku powyżej. Samochód stoi centralnie na środku. Kolejne zostawiają solidne 80 cm dla pieszych. I jest to w tym miejscu codzienność. Przejścia dla pieszych zastawione. Na ulicy trudno się będzie wyminąć. No i chodnik z tej strony jest w zasadzie nie do użytku. Na końcu Sobótki przy Popularnej przejścia są już wyjątkowo bezczelnie zastawione. A także samochody powjeżdżały przez przejście dla pieszych do przestrzeni zagrodzonej słupkami. Te pojazdy wjechały tutaj nie inaczej jak przez przejście dla pieszych. To na mokro trzeba. To jest zmywalne na bank. Mi przeszkadzało, proszę pana. Mi przeszkadzało. Tak. No i ma pan wszystko napisane. No wiem, kochany. Zasłania pan widoczność na przejścia dla pieszych, proszę Ale pana. naprawdę nie mogę chodzić, ja wiem jak wyjechał. Proszę pana, można było wjechać na ten kościoła spokojnie. Nie można. To jest zmywalny flamasterek, pan się nie przejmuje. Kredowy. No dobrze, to nie pani. Zobaczy sobie pan Myśli pan, że wiem, że stanąłem tak troszeczkę nie fair, no ale to nie dlatego, że on tak sobie... Proszę pana, tutaj jest co chwila z tym problem i tutaj dzieciaków nie widać za tych samochodów, jak się zbliżają do przejścia. To jest problem, wie pan. To, że pan sobie gdzieś tam stoi, nie wiem, jest mało miejsca na chodniku, no to jeszcze. Ale chodzi o tych ludzi, nie? Oni tu się zbliżają, a tam cisną, bo tu się nie mają jak wyminąć. I cisną, byle tu ktoś nadjeżdża, oni na pełnej prędkości, a tu wchodzi dziecko. Nie widać go zza pana samochodu, proszę pana. Dobrze, może pan tak nas wypuścić? Nie. Nie? Dlaczego nie? Nie da pan spokój. Pan tutaj tak się bawi, takie kolorowanki? Tak, to ja. A i czemu? Proszę pana, próbuję przemówić do rozsądku ludzi, którzy nie znają podstawowych zasad współżycia społecznego, które polega na tym, że się nie wjeżdża w pewne miejsca, że się nie rozjeżdża chodników, że się nie zastawia przejść dla pieszych i tak dalej. Wie pan, to miejsce nikomu nie blokuje tutaj. Proszę pana, to miejsce jest wygrodzone i tu, ze względu na to, że jest w pobliżu skrzyżowania i przejścia dla pieszych, gdzie potrzebna jest widoczność na tą przestrzeń. Dobrze, to przyjąłem do wiadomości. Ale jakby pan był teraz łaskaw nas wypuścić, Nie byłbym łaskaw, proszę pana.
No i policja nawet nie ma jak przejechać. Zwróćcie teraz uwagę na to, w jaki sposób radiowóz zbliża się do przejścia dla pieszych. Nie życzę nikomu, żeby w takiej chwili znalazł się na tym przejściu. Radiowóz nie wysyła żadnych sygnałów dźwiękowych, a mimo to dość szybko zbliża się do tego przejścia i potem poprzez to przejście wjeżdża na chodnik. Przepraszam, pan tam namalował coś na naszej szybie? Taki napis, chodnik. A czym to zmarzę? Wodą. Dobra. A Tak, wie pan, spokojnie. że mogę na tym parkować? Nie. Mogę? Nie. Jak 2 kołami ustanę, to mogę. Nie, moment. Chce pan posłuchać? Po pierwsze, pana samochód na pewno ma powyżej dopuszczalnej masy całkowitej 2,5 ton. Nie. Nie waży, tylko DMC ma. Nie ma. Nie ma? Nie. To jeszcze za mało pan miejsca zostawia na tym chodniku. Wie pan co? Niech pan zwróci uwagę, że stoję na krawężniku. Nie szkodzi, ale... Stoję, zostawiłem tyle miejsca, ile mogłem. 1,5 metra musi pan Niech zostawić. pan nie przesadza. 1,5 metra musi pan zostawić. I nie zostawiłem? Utrudnia pan ruch w ten sposób. Zmierzyć panu, ile tam jest? Tak, 80 centymetrów. Tak? Zmierzył pan? Tak. Jest wariat jesteś pan? Dokładnie, Jesteś? dokładnie. Wariat jak mało kto. Wariat jest pan. Naprawdę. Dzień dobry. To ja wzywałem do tych jeżdżących po chodniku zwłaszcza, proszę pana. Wygrodzili wszystko słupkami, a ziomeczki sobie wjeżdżają przez przejście. Nagrywa pan, czy nie? Tak, nagrywam to. Ale nie nagrałem jak wjeżdżali, ale oni już teraz będą tędy też jechać. To jest jazda wzdłuż po chodniku i to nie jest legalne, proszę pana. Ten chodnik jest później zniszczony. Zachęcają innych do... Informuję, że nie przedstawię sobie moja... Proszę pana, ja pana twarzy nigdzie nie będę publikował. Jestem profesjonalistą. Dobrze, no i tutaj rozliczamy. Będę wdzięczny. Kazałem oczekiwać na miejscu, więc podejdziemy do pana. Tak, załatwimy jedną kontrolę i dopiero podejdziemy do pana wtedy. Będzie mi się nie może jechać. Pan wezwał policję, nie? Który pan? Nie wiem, który pan wezwał policję. Ja wezwałem Pan policję. przeszkadza. No myśmy chrzciny i dziecko płakało, Ach. trzeba było jakoś się... No rozumiem. No wie pan, to jest wyjątkowa... To nie jest wyjątkowa sytuacja. Prowokacja. Przepraszam, możemy już jechać? Każdego z was kierowca wie, na co ma oczekiwać, a tak ile podejdzie. Rozumiem, że jest uroczystość. Wiem pan. Naprawdę, pani mi wierzy, że rozumiem. Trzeba się zrobić cierpliwość, ja podejdę za chwilę. Nie możemy podejmować więcej niż jednej kontroli czynności. Każdy z kierowców wie, że ma oczekiwać na podejście policjanta. Szkoda, że pan niszczy komuś uroczystości. Ja nie Tyle. niszczę No tak, uroczystości. no bo my dalej chcemy jechać i mamy dziecko. Tak, Szanowni byśmy Państwo, zanim przejdziemy do rozmowy o niszczeniu uroczystości, chciałbym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób wygląda ten chodnik tutaj, jak jest pofalowany i gdzie robią się kałuże, tam gdzie jest ziemia na przykład. Państwo jeżdżeniem po chodniku wzdłuż czynią infrastrukturę niezdatną do użytku. Płacimy za to później z podatków wszyscy. Rozumiem, że te podatki znikają tak czy inaczej, ale moglibyśmy je przeznaczyć na coś innego. Ponadto taka jazda wzdłuż po chodniku jest wyjątkowo szkodliwa, bo jest to pokazanie, że tak można. Ludzie chętniej to robią i to jest realne zagrożenie dla pieszych. W Polsce, Ja już dziękuję. w Polsce co roku ginie Dziękuję. na chodnikach kilka osób. Nie wiem, czy panowie o tym wiedzą. To pan się ludzi czeka. Ja się czepiam? Nie, święta Logii. Mam czekać. Nieładnie tak jeździć po chodniku, po prostu. Pan to nagrywał? Tak, Bez zgody nie może. mogę. Nie mogę udostępniać tylko, bez zgody. Dobrze, mógłby nam pan odpuścić, bo chrzciny mamy. Ale to nie jest zupełnie moja rola w tej chwili. Ale czyja? Państwo dostali polecenia od policji i należy oczekiwać na wykonanie przez nich czynności w tym momencie. Boże, gdzie... Tak, nie szkodzi. Pan też mnie będzie nagrywał, dobrze. Ma pan do tego pełne prawo. Muszę przynajmniej pana
sfotografować, żeby wiedział, z kim mam do czynienia. Mówię wam, a nie ma co robić w niedzielę, naprawdę? No nie mam, jakbym miał dziecko, to jest dziecko. Mamy się Albo do wiedział, czytać. dobrze, nie, zachował się. Że dziecko przypiął. Żeby się panu nie wiodło i żeby pan tego dziecka nigdy nie miał. Szczerze pan. Po to jest później ta medialność takich akcji i publikowanie tego, żeby ludzie wiedzieli, że mają się czuć nieswojo, jeżeli robią takie rzeczy. Dobrze, jakby nie było takiego przyzwolenia też po stronie policji, tak? Że Tak, bo wiele interwencji kończy się tak, no wie pan, trzeba ich rozumieć, jest problem z parkowaniem, pod samym wejściem i tak dalej, nie? Zobaczymy. może jeszcze. Miłego dzionka. Pan zostaje pouczony z racji tego, że jest uroczystość. Jedzie pan bezpiecznie. Na uroczystość w majestacie prawa można. Taka jest konkluzja. Dobrze, nikt nie szedł zza rogu akurat. Zaproszę pana do siebie z dokumentami. Policjant tłumaczy, że nie bez powodu są te słupki, że nie wolno wjeżdżać przez przejście. No i tu już chyba będzie mandat, ponieważ pan był tylko gościem na uroczystości i bez dziecka do ochrzczenia, więc no wtedy już są mandaty. Mogę mieć do pana pytanko? Przepraszam. Słucha pana? Czy mogę wiedzieć, z jakiego artykułu dostali mandaty? Ci. Muszę panu tego mówić. Nie, oczywiście. Ja nie mówię takich rzeczy. Pan się nie obrazi na mnie, ale ja nie pojadę. Nie chce pan wchodzić w interakcję. Nie, po prostu. Rozumiem. Wie pan, pytam Policjant, pytam. Środek zastosował. Oczywiście, ja Kierujący tylko. wiedzą, Ja więc teraz tylko. próbujemy to bezpiecznie, że każdy wyjechał, jak rowerzysta zaraz nie jechał chodnikiem. Wie pan, pytam, bo chcę wiedzieć, czy to w ogóle ma sens zgłaszanie tego i przeciwdziałanie takim zachowaniom na drodze. Pan się nie pyta, pan doskonale wie. Czy ma sens? Pan doskonale wie. Że ma. Czy nie ma? Panie, może mi pan powiedzieć? Mogę Artykuł. zająć się czynnościami, bo ja mam naprawdę co robić. Jak będę miał chwilę, to z panem porozmawiam, ale teraz muszę się dokończyć. Dziękuję. O, panowie nie mają niestety dla mnie czasu, żeby wyjaśnić mi, z jakiego artykułu wystawili mandaty. Równie dobrze może być to zatrzymanie pojazdu z dala od krawędzi jezdni i tak dalej. Nie dowiemy się. To była wyjątkowa uroczystość. Tak wygląda teren kościoła od strony ulicy Cietrzewia. A tak wygląda teren kościoła od strony ulicy Popularnej. Jak widać, jest tu mnóstwo miejsca. Z obu stron kościoła są bramy, więc tak naprawdę w czasie wyjątkowych uroczystości pojazdy mogłyby wjeżdżać tą bramą, parkować wzdłuż alejki równolegle do kościoła i wyjeżdżać drugą bramą od strony ulicy Cietrzewia. Dlaczego Kościół nie chce wpuszczać samochodów na swój teren, mimo że posiada ogromną przestrzeń?